Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W internecie widziałem film, który pokazywał, jak otworzyć kłódkę zapadkową za pomocą spinaczy biurowych. Czy to jest rzeczywiście możliwe? Sprawdzimy. Krótka informacja, jak działa taki zamek z zastosowaniem bębenka i zapadek na sprężynkach. Są to podwójne zapadki, jedna i potem jest następna. I odpowiednie ułożenie klucza powoduje, że dwie zapadki są tutaj ułożone równo, tak aby te zewnętrzne zapadki, te 6, bo ta nie liczy się, ta tylko powoduje, że nie da się z powrotem wrócić tutaj z naszym bębenkiem w tą stronę obrócić, tylko w prawo, tak więc ta się nie liczy. Te 6 zapadek są ułożone w równej linii, czyli to jest taka linia podziału pomiędzy korpusem a bębenkiem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ta druga zapadka, to zobaczcie, wystarczy delikatnie wyciągnąć klucz i jeżeli jest niepoprawnie teraz oczywiście ułożony, to widać, że ta druga zapadka, która jest w bębenku, popychana przez tą zapadkę i przez sprężynkę. I tak to wygląda. Czyli jest płaska, a ta zewnętrzna jest tutaj taka delikatnie nierówna. Tak więc muszą być ułożone idealnie równo. I żeby to zrobić, potrzebujemy po pierwsze narzędzie, którym wepchniemy te nasze zapadki w takim tutaj stanie, jak widzicie, a drugie narzędzie napinacz, czyli coś, co będzie powodować, że ten nasz zamek po prostu chce się przekręcić, rozumiecie? Coś, co napina, bo klucz działa jak napinacz i jak klucz oczywiście, czyli po pierwsze siłą działamy, czy obracamy tym bębenkiem, a po drugie mamy ułożone te wszystkie zapadki zgodnie tutaj z ustawieniami. No dobra, nie mamy klucza, zgubiliśmy i awaryjnie musimy otworzyć tą naszą kłódkę. Jak to zrobić? Mamy dwa spinacze, no i nic innego nie możemy wymyślić. No to co? Spróbujmy z tych dwóch spinaczy zrobić dwa narzędzia. Po pierwsze, to narzędzie będzie takim napinaczem, czyli coś, co umożliwi nam napięcie bębenka. Nie wiem, czy uda mi się to fajnie zrobić, po prostu musimy mieć lekko taki powyginany kawałek, o coś takiego. Może to będzie wystarczające, może nie. Zaraz zobaczymy. Coś takiego mniej więcej. Sprawdźmy, czy to rzeczywiście zda egzamin. Wkładamy w górnej części tutaj i musimy się tu po prostu zablokować w jakiś sposób. O, już jest jakaś blokada. Zobaczmy, czy rzeczywiście. Tu sobie obrócę, może tak bardziej do góry, żeby było jeszcze wygodniej, żeby łatwiej działać siłą. O, w ten sposób. I tak to się prezentuje. Zobaczymy, czy to będzie miało rację bytu jakąś. Wkładamy. I czy napinamy tutaj tą naszą... Niezbyt to się sprawdzi. Bardziej tak. Wygnijmy. I jeszcze raz, ale w drugą stronę. Może teraz będzie lepiej. Sprawdzimy. Jeszcze nie. Jak widzicie, chodzi o to, żebyśmy mieli coś, co będzie cały czas napinać ten nasz zameczek. Może w drugą stronę troszeczkę. O, tak. Może teraz będzie lepiej. Coś takiego. Nie może to być też za grube, bo inaczej będzie problem z działaniem w takim mechanizmie. Wytrychem, czyli narzędziem, które sobie zaraz stworzymy. Sprawdźmy. O, teraz nawet to zaczęło nam działać. Nie jest to wytrych profesjonalny, no jak widzicie, no ale powinien wystarczyć. Powinien, mówię. Czyli chodzi o to, żebyśmy tu, jak włożymy te wszystkie zapadki w odpowiednie miejsce, żeby za pomocą tego wytrychu udało się nam otworzyć ten zamek. Słabe to trochę rozwiązanie za pomocą spinacza. Przy dobrych kłódkach może się to w ogóle nie sprawdzić. Ewentualnie można próbować robić jakiś podwójny mechanizm. Znaczy podwójny mechanizm, czyli na przykład pozaginać i podwójnie działać. No ale to już wtedy może się nam nie zmieścić. Sprawdźmy jeszcze raz. Delikatnie w dół. Słabo to stworzyłem, może bardziej pod kątem. Wszystko tak na filmach fajnie i łatwo wygląda, ale trzeba czasami trochę własnej inwencji tutaj dołożyć. No dobra, jako tako nic profesjonalnego, ale napinacz jest, napina. Napinać, napina. No to powinien nam umożliwić otwarcie. No dobra, drugie narzędzie, jakie potrzebujemy, to wytrych.
Wytrych zrobić można bardzo prosto. Zobaczcie. Po prostu spinacz wyprostować. O, mniej więcej coś takiego mamy. Sprawdźmy, jaka jest długość tutaj naszej kłódki. Taka. O, sama ta wkładka bębenkowa to tyle. Spokojnie, równiutko, więc teraz nas interesuje ten pin, ten pin, ten pin, ten pin, ten pin, ten pin. Te 6 zapadek pinów. No i teraz wsadźmy sobie po prostu nasz ala wytrych i zegnijmy. Hop, pod kątem jak nam pasuje. Trochę może więcej. Hop, ale nie do końca. O, no dobra, mamy teraz chyba zestaw. Spróbujmy teraz otworzyć tą kłódkę. Po pierwsze musimy napiąć ten bębenek. Więc delikatnie, bardzo delikatnie na początek go sobie napniemy. Zobaczcie, działa. I wsadźmy sobie oczywiście nasz wytrych do końca. No, wchodź tam ty nasz wytrychu. Ok, jest wytrych już wsadzony do końca. Więc teraz napinamy. Ok, i musimy teraz doprowadzić te nasze zapadki do właściwej postaci, czyli będziemy tym naszym ala kluczem, ala wytrychem, o widzicie? Będziemy tam wpychać je po prostu pod takim kątem. Nie jest takie proste na pierwszy raz, ale po chwili można to opanować. O, widzicie? Jeden ułożony. Jako że mamy cały czas napięty ten bębenek, to on jak wyczuje już tą mikro różnicę pomiędzy tymi dwoma zapadkami, to nie zawsze, bo to trzeba czasami różną kolejność zastosować, ale ten cały bębenek zaczyna wtedy mikro się obracać dalej i zablokuje nam już w tym wypadku, jak widzicie, zapadki. Ok, zapadkę wsuwamy teraz tą trzecią, czyli tą trzecią, bo ta pierwsza się nie liczy. Ok, idziemy do następnej, do czwartej. Pamiętajcie, żeby nie za mocno naciskać. Za mocno naciśniecie, to możecie wsadzić zbyt głęboko. Zobaczcie, o co chodzi. O zbyt głęboko i sobie zablokujecie na tamtej zapadce i już nie otworzycie. Wtedy będzie trzeba od nowa, więc delikatnie tutaj trzeba tak czasami popuszczać. Ok, następne tu. Zobaczmy, czy to się tak uda. Tu napinamy cały czas. Z czasem coraz bardziej napinamy. I już jesteśmy chyba coraz bliżej. Tu jest raczej ok. Oczywiście, gdyby to nie była kłódka treningowa, byłoby troszeczkę trudniej, bo w ogóle byśmy nie widzieli, co tam się dzieje. Ale już chyba jesteśmy coraz bliżej. Ta zapadka jest ok. Idziemy dalej. Do następnej. Ta jest ok. Po prostu gdy tak będziemy szli raz w jedną, raz w drugą stronę po jednym, to będą się one układać odpowiednio. Taka zabawa uspokajająca, wręcz bym powiedział. O, otwarte, proszę bardzo. Otwarte. Możemy wyciągnąć nasz wytrych, ala wytrych oczywiście. I kłódka jest już otwarta. Czyli dać się da, ale jest z tym pewna zabawa. Tak więc dać się da, jak widzicie. Czyli w moim przypadku przy tej kłódce treningowej tak sobie zrobiłem wytrych. To jest dosyć, no nie jest to aż tak twarde, że tak powiem, urządzenie, żeby tak mocno napiąć fajnie, jakbyśmy chcieli przy normalnym napinaczu, ale dać się da. No i tu ten nasz ala wytrych. Tak to się prezentuje. No dobra, tak więc rzeczywiście nie jest to jakoś specjalnie trudne, a ja nie jestem jakimś specjalnie doświadczonym lockpickerem, czy też jakimś wytrychowcem, ślusarzem, a bez problemu się udało. Tak więc dać się da. Z mojej strony to tyle. Dajcie znać, co myślicie na temat tego typu otwarcia. Może macie jakieś inne sposoby, czymś innym otwieracie, to dajcie znać w komentarzu. Niebawem kolejne testy różnych zabezpieczeń. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. I oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, propozycje co do testów zabezpieczeń, piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie przeczytam, co macie do powiedzenia. Trzymajcie się, cześć!